No i teraz zobaczmy sobie naszą niebieską skrzynkę. To postaram się tak, ponieważ głupi ludzie nie powinni dotykać się do elektroniki. No, mówię wam, nie warto. Co zrobiłem? Nasz watomierz wyraźnie pokazuje, że tych watów jest 69,8 i to jest taka stały pobór, stałe obciążenie. Chodźcie szybko, to coś wam pokażę. No witam serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj po drugiej stronie mojego bałaganu, bo jak zobaczycie sobie tam w tle, moje inwertery i cała moja instalacja jest tutaj, a my dzisiaj jesteśmy po drugiej stronie barykady. Tak jak mówiłem ostatnio, najpierw sprawy porządkowe, bardzo ważne. Chciałem bardzo serdecznie podziękować dla pana Darka K. za pyszną kawkę. Kawa pierwsza klasa, bardzo dziękuję. Ostatnio pokazywałem wam ten nieszczęsny panel, który udało mi się pobić. Ale to nie koniec tragedii, bo zrobiłem dzisiaj coś dużo gorszego, dużo bardziej głupszego. Ale o tym powiem wam później. Czym dzisiaj będziemy się zajmowali? Tutaj, jak sobie pewnie widzicie w tle, wiszą 3 dziwne skrzynki. Jedna niebieska i 2 szare. Jedna niebieska, jedna szara i jedna srebrna. Słuchajcie, srebrny metalik. I mamy tutaj taki, przepraszam z góry za nieład, to jest nieład artystyczny. Co my tutaj mamy na początku? Mamy 2 gniazdka tutaj. Jedno gniazdko to jest zasilanie, to jest symulacja sieci zewnętrznej, która przychodzi do nas tutaj na wyłącznik główny. Z tego wyłącznika głównego tutaj idzie kabelkiem sobie na 6-amperową eskę i z tej 6-amperowej eski idzie tutaj na taką kostkę Shelly. To jest 4-kanałowy wyłącznik, na którym będziemy mogli obserwować obciążenie. I z tego wyłącznika mamy 2 wyjścia, tutaj wyjście pierwsze i drugie. Wyjście pierwsze idzie na pierwsze gniazdko, wyjście drugie idzie na drugie gniazdko. Z tego gniazdka, tym niebieskim kablem, mamy podłączonego Victrona. No niebieski inwerter to musi być oczywiście niebieski kabel, jak żeby mogło być inaczej. I on jest podłączony tutaj do line in. Jak zauważycie sobie tutaj, obydwa wyjścia z inwertera nie są w ogóle podłączone, a tutaj mamy podłączone kable do naszego magazynu energii poprzez ten wyłącznik 63-amperowy i to idzie nam sobie tutaj na tą naszą baterię, tą taką do testów. W tej chwili, tak jak widać tutaj na załączonym obrazku, nie pobieramy żadnego prądu. To jest falownik Multiplus 2, tak jak tutaj widać zresztą, 48 V, 5 VA i 70-amperowa ładowarka. Kolejnym falownikiem jest ten falownik tutaj i on jest niepodłączony. Jest powód, dla którego on jest niepodłączony. Powiem wam o tym za momencik. Nie ma z czego być dumnym, niestety. Nie jest podłączony, ale opowiem o nim troszeczkę. Jest to falownik 24V, nie 48, a 24V i 3 kVA. Kolejnym falownikiem tutaj to jest falownik znowu 48V i 5 kW. To jest chiński falownik, który jest znany pod wieloma nazwami. Teraz słuchajcie, tak jak mówię, 48V bateria. Tutaj bateria jest podłączona na takich bardzo cieniutkich drucikach, kabelkach i ona jest podłączona do pakietu od Oseta. To jest 48V pakiet. Tam mam jeszcze jeden, mam ich więcej tutaj, jak sobie zobaczycie, to bo ja kiedyś robiłem dla nich prototypy, więc trochę tych pakietów tutaj mam. Tutaj jest następny, tutaj jest jeszcze jeden.
No trochę i tutaj jeszcze jest jeden, jakby się tak przyjrzeć tutaj, to można byłoby ich parę naliczyć, ale to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj mówimy o tych trzech tutaj skrzynkach. Ten falownik i ten falownik to są falowniki beztransformatorowe. Zaletą tego jest to, że one są leciutkie. Ja pokażę Wam, jak te falowniki wyglądają w środku. Ja pozwoliłem sobie już porozkręcać te falowniki. Tutaj jest tylko parę śrubek zostało. Tutaj została jedna śrubka. Jak widzicie, tutaj już te śrubki sobie stoją, leżą i czekają. Zacznijmy może od środkowego, tak nietypowo. Ten falownik też jest znany pod wieloma nazwami. Tak wygląda on sobie w środku. Tutaj jest taka folijka, żeby tam łap nie wsadzić. Tak jak tutaj widzicie, w środku jest tylko płytka, parę dławików, parę kondensatorów, no i parę MOSFETów. Te MOSFETy oczywiście widać tutaj te czarne kostki, a tutaj jeszcze za tymi radiatorami są MOSFETy od ładowarki MPPT, bo tutaj ten falownik ma wbudowaną ładowarkę MPPT, tak samo jak ten, zaraz go zobaczymy też w środku. Natomiast Victron nie ma wbudowanej ładowarki MPPT, to jest tylko ładowarka sieciowa i inwerter i falownik. Tak wygląda tutaj sobie w środku ten mały. Teraz jeżeli sobie, mam nadzieję, że mi się uda otworzyć i nie popsuć za bardzo. Tak wygląda w środku ten 5-kilowatowy falownik. I znowu, tak jak mówiłem, tutaj jest sytuacja tego typu, że jest to urządzenie beztransformatorowe. Tak jak ładowarki impulsowe, tak samo ten falownik tutaj mniej więcej na tej samej zasadzie działa. Tutaj MOSFETy są od góry, ponieważ tutaj jest taki duży radiator i tutaj te kostki tam w środku widać, to są właśnie te nasze MOSFETy, które odpowiadają za ładowanie i za ładowarkę MPPT. Natomiast tutaj z tej strony te MOSFETy tutaj to są MOSFETy od naszego falownika. No i tutaj jest już troszeczkę więcej tego sprzętu. Tutaj widać, nie wiem czy widać te przewężenie takie srebrne między dwoma śrubami. To jest bezpiecznik, główny bezpiecznik na pozytywnym biegunie. Tutaj prąd, jaki producent twierdzi, że będzie pobierany z akumulatora przy pełnej mocy, to jest 80 parę amperów, więc no tutaj ten bezpiecznik wydaje mi się, że jest 200-amperowy, ale trzeba byłoby to sprawdzić. No więc tak wygląda tutaj ten falowniczek od środka. Jeżeli chodzi o te rzeczy, gdzie my mamy normalnie dostęp, no to tutaj wygląda to tak. Mamy wejście z gridu, wyjście na naszą instalację. To jest moduł komunikacji po RS-ie, to prawdopodobnie jest RS, musiałbym zobaczyć. No i mamy oczywiście podłączenie do baterii, do akumulatora. Bardzo cieniutkie blaszki, szósteczki śruby, bardzo cienkie. No i tak w zasadzie tutaj jeszcze jest bezpiecznik po stronie właśnie AC. Tutaj z kolei, jeżeli popatrzymy sobie na ten 3 kW, tu w tym 3 kW falowniku mamy po stronie AC mamy wejście i wyjście. Tutaj mamy podłączenie naszego magazynu. No i tutaj oczywiście jest podłączenie do paneli fotowoltaicznych. No i teraz zobaczmy sobie naszą niebieską skrzynkę. Mamy ten straszny transformator. Tak, jest wielki, potężny transformator. Tam jest dławik oczywiście jeszcze. Zobaczcie, tutaj jest wentylator do chłodzenia tych MOSFETów tutaj. No i ten wentylator, no to tutaj już jest, że tak powiem, taki pokaźny. Jeżeli sobie zobaczycie w porównaniu z moją ręką, no to on, że tak powiem, jest taki solidny. Te czarne kostki tutaj to są przekaźniki. Te przekaźniki, które odpowiadają za
transfer prądu i napięcia z sieci bezpośrednio na wyjście oraz ten przekaźnik, który odpowiada za zwarcie, za połączenie przewodu zerowego z przewodem ochronnym w momencie, kiedy nie mamy sieci. Te dwa urządzenia to są CT-ki, to są właśnie transformatory do sprawdzania prądu, jaki płynie, a te czarne skrzynki to są, tak jak mówiłem, przekaźniki. Natomiast jeżeli chodzi o tą stronę, która odpowiada za konwersję, za zmianę tego prądu stałego na prąd przemienny, no to jest ten kawałeczek tutaj. No i tutaj elektronika jest oczywiście też wszystko w jednym, tak? Tak wyglądają te falowniki w środku. No, tak jak mówiłem, ta niebieska skrzynka, no to swoje waży, a ta waga jest ze względu na ten transformator, bo on robi tą właśnie całą wagę. No i tutaj oczywiście podłączenie jest już na dużo grubszych śrubach. Tutaj jest właśnie wyjście jedno, wyjście drugie, to które jest bez priorytetu, wejście, tutaj jest złącze od przekaźników, no i tutaj mamy VBus i przekaźniki dalej. Możemy podłączyć czujnik temperatury, który jest w zestawie. No i mamy wyłącznik, który przełącza nam to urządzenie tak, żeby pracowało albo tylko jako ładowarka, albo jako ładowarka i inwerter i falownik. Teraz dlaczego ja tutaj je mam tak powieszone? Bo te falowniki tutaj u mnie to one nie będą pracowały. One są tylko i wyłącznie do testów. Dzisiaj sprawdzimy sobie pobór prądu. Ile każdy z tych falowników, niestety nie każdy, ile dwa, tylko dwa będziemy mogli sprawdzić. Dlaczego? Ponieważ głupi ludzie nie powinni dotykać się do elektroniki. No, mówię wam, nie warto. Co zrobiłem? Podłączyłem baterię. Słuchajcie, baterię i tylko zamiast podłączyć tą, to podłączyłem tą. 24 V, 48 V. Nie róbcie tego. Nie róbcie. On działał przez dobre 20 sekund, słuchajcie. Dobre 20 sekund. I tylko posłyszałem tak, coś strzeliło. Nie wiem, co strzeliło, nawet nie chcę myśleć, co strzeliło. 350 funtów strzeliło. Z tym, że no ja nie potrzebuję tego falownika ze względu na żadnego z nich tutaj nie potrzebuję, bo moja instalacja jest już tak duża, że większa nie może być. Ale do testów, do tego, żeby pokazać wam, jak to działa, no to je mam. I teraz jest tak, cenowo 350, 900. Da się. 900 funtów za Victrona, 350 i 350. Teraz będziemy sprawdzali, ile prądu każdy z tych dwóch falowników bierze tylko po to, żeby mógł sobie pracować. Tak, bez żadnego obciążenia, bo tak jak widzicie tutaj wyjście nie będzie widać. Wyjście nie jest podłączone, będzie tylko podłączone wejście. Podłączymy baterię. Zaczniemy może od tamtego srebrnego. Ten srebrny na białym kablu jest wpięty do tego gniazdka. To gniazdko jest podpięte do wyjścia numer 1 na tym wyłączniku. Włączymy sobie napięcie. W tej chwili podajemy napięcie 230 V na wejście tego urządzenia i zauważcie, nic się nie dzieje.
i nic się nie zadzieje, dopóki nie podłączymy baterii. Dopóki nie podłączymy magazynu. Włączymy sobie przyrząd, ponieważ będziemy sobie tutaj od razu patrzyli na prąd, jaki będzie pobierany z akumulatora. Ponieważ te falowniki były wyłączone, to kondensatory w środku całkowicie się rozładowały. I teraz, żeby nie było takiego uderzenia i tego bardzo dużego inrush current, tego uderzenia prądowego, to ja zawsze jak włączam jakikolwiek falownik, to napięcie z baterii podaję poprzez opornik. To jest 25 ohm opornik 50-watowy. I teraz zobaczcie, no ja mam to tutaj tak podłączone. Tutaj jest pozytywna strona tego akumulatora. Teraz zobaczcie, co się będzie działo z prądem. Tak. I nasz falownik wystartował. Włączymy inwerter, tak, i mamy inwerter włączony. Teraz odłączę akumulator. Akumulator został odłączony, prądu nie pobieramy i tutaj jest oczywiście w bypassie ten falownik sobie pracuje, ale on musiał dostać najpierw baterię, musiał zobaczyć baterię. On teraz myśli, że ładuje nasz magazyn, ale nie ma tego magazynu podłączonego, ponieważ ten kabel pozytywny jest tutaj, tak? Ten kabel naszego plusa, on idzie sobie tutaj, idzie tam i nie jest do niczego podłączony. I w tej chwili inwerter sobie, czy falownik sobie myśli, że ładuje nam baterię i prąd z sieci, z gridu na nasz odbiór. I teraz zobaczmy sobie tutaj. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy będzie to widać. Widać, czy nie widać. 69,8 W pobiera ten falownik. 69,8 W. Co to znaczy? No jeżeli weźmiemy sobie te 69,8 W, 69,8 W pomnożymy razy 24, to znaczy, że na gotowość do pracy, na samą gotowość do pracy, ten falownik, ten inwerter tutaj zużywa nam dziennie 1,6 kWh. 1,6 kWh. No można by powiedzieć, że to jest niedużo, 1,6, mniej niż 2 kWh dziennie. Ale jeżeli pomnożymy sobie to razy 365, no to w ciągu roku tych kilowatogodzin mamy już 611. I tutaj pokazuje nam, że obciążenie ma do 24 watów. Tak? To jest obciążenie, a zauważcie, że nic nie jest podłączone, absolutnie nic. I on sobie tutaj pływa od 7 do 24 VA, ale to nie jest prawda, ponieważ prawdziwy pobór widać tutaj 69,8 W. To jest w watach, tam jest w voltamperach. Tak wygląda sprawa tutaj z tym, a tu jest w watach też 3, 4, 7, no to pokazuje nam tutaj, że bierze maksymalnie 5 watów, tak? Nasz watomierz tutaj wyraźnie pokazuje, że tych watów jest 69,8 i to jest taka stały pobór, stałe obciążenie. Cały czas tyle sobie zabieramy w tym przypadku tutaj z sieci, a za momencik pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda z czystych akumulatorów, jak odłączymy sieć. Ja teraz tutaj wyłączę
Wyłączę mu sieć. Nie ma. Sieć została zgubiona. I teraz podłączymy mu tylko i wyłącznie akumulator. I teraz włączymy go. Jest włączony. Nie widzi sieci. To jest pobór prądu z akumulatora, ale jeszcze przetwornica nie została włączona. Dopiero teraz mamy nasz bardzo dziwny dźwięk. Pobór prądu 0,94. Gdybyśmy byli w off-gridzie, tak, całkowicie off-grid, nic, zero dostępu do sieci, to na sam standby, tak, pobieramy 0,97 ampera przy 53 V. To jeżeli sobie teraz szybciutko to pomnożymy, 53 razy 0,96, to pobieramy tyle watów, pobieramy z akumulatora, czyli 50,8 W, czyli razy 24, 1,2 kWh dziennie, czyli razy 365, to mamy 445 kWh w ciągu roku. To urządzenie zużyje tylko i wyłącznie po to, żeby być na stand-by, żeby być gotowym do produkowania jakiejkolwiek energii elektrycznej. Przy dużych magazynach to nie ma większego znaczenia. To ma znaczenie w momencie, kiedy jesteśmy off-grid, nie mamy dostępu do sieci, jest kiepska pogoda, nie produkujemy dużo, a falownik musi pracować. Więc w tym momencie ta 1,2 kWh będzie nam ubywało z baterii każdego dnia. Czyli przy 14 kWh magazynie po 2 tygodniach, nawet bez pracy, magazyn będzie zero. A teraz jeżeli ktoś ma 5 kW magazyn, no to nawet tygodnia nie wytrzyma. Tak? Zostanie rozładowany tylko po to, żeby to urządzenie działało. Teraz tak, ten był jeszcze gorszy. Ja go sprawdziłem wcześniej, zanim zdecydowałem się go zepsuć. Na biegu jałowym, bez obciążenia, z akumulatora 24V. Ten gościu tutaj, który przestał współpracować, na biegu jałowym, bez podłączenia żadnego tutaj obciążenia, pobierał 4 ampery z akumulatora. 4 ampery przy 24V, no to zobaczmy. 4 razy 24, 96 W, tak? 96 W razy 24, czyli 2,3 kWh dziennie. 2,3 kWh. Jeżeli magazyn był 5 kW, 5 kWh, to po 2 dniach był zero. Tylko i wyłącznie po to, żeby on pracował. Tak to właśnie wygląda. Dobra. To mamy srebrną skrzynkę. O białej skrzynce, o szarej skrzynce mówiliśmy sobie, że to jest najmniej ekonomiczne urządzenie i należałoby unikać jak ognia piekielnego ze względu na to, że zużycie to własne jest tak duże, że ten magazyn, mały magazyn czy duży magazyn rozładowuje się, jest więcej strat niż pożytku. No ale jest tanio. Dobra, idźmy do niebieskiego dziada. Niebieskiego dziada musimy najpierw naładować, w sensie kondensatory, bo tak jak mówiłem, ja bardzo, bardzo nie lubię strzelania z kondensatorów i tak jak ja to robię, to w związku z tym, że on jest wyłączony tutaj w tej chwili, to my sobie możemy pięknie podać mu napięcie poprzez opornik. On w tej chwili, kondensatory już się naładowały, więc możemy mu włączyć baterię.
Bateria jest włączona i inwerter zaczął pracować. Tylko teraz tak, w takim układzie tutaj nie pokażę Wam, ile zużywa prądu z akumulatora, ponieważ nie mam podłączonego tutaj amperomierza. To jest włączone, to jest włączone, to teraz musimy to wyłączyć. Musimy wyłączyć i podpiąć się z amperomierzem. To wyłączamy. Odepniemy sobie plusa. Dobrze, to teraz to, co mamy tutaj zrobione, to mamy tak. Oczywiście nasz wyłącznik, czy bezpiecznik, idzie sobie na amperomierz, stąd tym bardzo cieniutkim przewodem. Nie róbcie tego w domu, to jest za cienki przewód, ale my nie obciążamy tego inwertera, tego falownika, więc to nie ma znaczenia. On sobie idzie tutaj na amperomierz i z amperomierza wraca sobie tutaj na biegun pozytywny. I znowu, zanim go włączymy, to ja oczywiście naładuję kondensatory, bo tak, zobaczcie, tutaj będzie widać, jak pójdzie prąd. Będzie widać, czy nie będzie widać? Będzie widać. O, już jest dobrze. Włączamy i włączymy inwerter. Za chwilę się inwerter obudzi. Zobaczcie, jaki jest pobór prądu. Zobaczcie, 29. Przez chwilę on idzie do góry. W tej chwili to jest tylko i wyłącznie bateria, tak? Bo tutaj output 0 nie jest podłączony, nie podajemy napięcia, zresztą tutaj możemy całkiem tą wtyczkę wyciąć, wyłączyć, tak? I mamy 0,028. 0,028, 0,030 ampera. Przez chwilę na ułamek sekundy on pobiera 0,3 ampera. 0,3 ampera pobiera przez ułamek sekundy, tak jak widać tutaj, a normalnie pobiera, no powiedzmy, że 0,03 ampera. No to teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pobór prądu. 0,03 razy napięcie tutaj na tym akumulatorze mamy w tej chwili 53,2 V, 53,2 V, no to my pobieramy 1,5 W, 1,5 W razy 24, to mamy 38 watogodzin na dzień, razy 365, to mamy 13, no powiedzmy 14 kWh rocznie. 14 kWh rocznie. Z tym, że zauważcie, że co 3 sekundy on, powiedzmy, że na sekundę bierze 0,3. Nawet jeżeli by brał 0, właśnie mi się wyłączył, bo za długo był włączony. Nawet jeżeli przyjmiemy, że to jest 0,3 ampera, to mamy 139 kWh rocznie. 139 kWh rocznie. Ale my nie bierzemy tutaj 0,3, ponieważ tak jak widać na załączonym obrazku, to 0,3 jest pobierane tylko i wyłącznie przez 1 sekundę. No nawet nie jest 1 sekunda, to jest pół sekundy. Może nawet mniej niż pół sekundy, tak? Czyli możemy przyjmijmy można byłoby to policzyć, ale nie do końca mi się chce liczyć, więc przyjmijmy, że ten pobór prądu jest średnio 0,1 ampera, tak? 0,1 ampera. 0,1, tak? Razy 53 V. 53 V to mamy 5,3 W. 5,3 W
bierzemy ciągle przez to urządzenie. Z tym, że musimy być, że tak powiem, szczerzy do bólu. Ten pobór, taki pobór jest w momencie, kiedy nasz inwerter, zaraz postaram się Wam to pokazać. Mam nadzieję, że za dużych odbić tutaj nie będzie i że będzie to widoczne. To, co ja tutaj włączyłem, to włączyłem taki specjalny tryb w tym inwerterze, który to inwerter. I tutaj to, co ja włączyłem, to włączyłem IES, tak? To jest taki tryb, który pozwala na oszczędzanie akumulatora i zmniejszenie poboru. I on ma tutaj dwie opcje. Albo zmodyfikuje sine wave, zmodyfikuje tą sinusoidę, albo jest w trybie takim surge, w tym, którym w tej chwili jest. Jeżeli ja go wyłączę, tak, teraz on, już tutaj nie ma żadnego trybu oszczędzania. W tej chwili nie mamy włączonego trybu oszczędzania, jest inwerter i zobaczcie, bez trybu oszczędzania energii ten inwerter pobiera 0,38 ampera, tak? 0,38, no to policzmy. 0,382 razy, jakie mamy napięcie? 53,2. 53,2. No to w tej chwili nasz inwerter pobiera 20 watów. 20 powiedzmy i pół wata. 20,5. Nie 60. 20,5 wata. Jeżeli pomnożymy sobie to razy 24, to wyjdzie nam 487 watogodzin. 487 watogodzin, a nie 1,2 kilowatogodziny. Jeżeli pomnożymy sobie to teraz razy 365 dni w roku, no to mamy 178 kWh w ciągu roku zużyjemy. Czyli zauważcie, jaka jest różnica w poborze prądu. Bardzo niewielki pobór prądu. Teraz, jeżeli włączymy sobie dostęp do sieci. OK. Zobaczcie, on z sieci nie bierze absolutnie nic. A dlaczego nie bierze nic? Bo Wam pokażę. Ponieważ tutaj w ustawieniach jeszcze możemy włączyć coś takiego. Ja wyłączę to teraz. O, sprawdził sobie sieć i mamy sieć mamy i brzęczy, bo Victrony brzęczą. Zobaczcie, ile bierze O, tak. 17 watów bierze ten inwerter z sieci. 17 watów, a ten srebrny tutaj bierze tych watów 66,9. Natomiast Victron bierze tych watów 17. Tak to wygląda. Teraz jeszcze jest taka sprawa. Jeżeli mamy wystarczająco dużo pojemności w naszych magazynach, albo jeżeli mamy wystarczająco dużo produkcji z paneli tych fotowoltaicznych, to możemy sobie tutaj włączyć kontrolę dostępu do gridu. To, co ja mam tutaj ustawione teraz na tym inwerterze, on się w tej chwili wyłączył od sieci. Zauważcie, że ta kontrolka tutaj nie świeci się, mamy tylko inwerter i on bierze teraz prąd do pracy tylko i wyłącznie z akumulatora i tylko i wyłącznie z akumulatora, tak jak widzicie tutaj, bierze bardzo znikomą ilość energii na własną pracę. Teraz co ja mam tutaj ustawione, jak ja mam tutaj to ustawione? Ja mam tutaj to ustawione w ten sposób, że on ignoruje sieć, ignoruje naszego dostawcę energii elektrycznej do momentu, aż obciążenie nie wzrośnie do 4,5 kW. Tu jest 4,5 kW. Nie mam opóźnienia
I jak obciążenie wzrośnie do 4,5 kW, on się podłączy z powrotem do sieci, a później, jeżeli pobór prądu spadnie poniżej 1,4 kW, znowu się wyłączy od sieci, odłączy się. Mam tutaj też zapisane, mam ustawione coś takiego, że jeżeli poziom naładowania baterii spadnie do 30%, to on znowu też się podłączy do sieci, ale to wcale nie znaczy, że on zacznie zużywać tą energię z sieci, bo on po prostu będzie tą sieć miał w stand-by'u, w razie gdyby potrzebował, to natychmiast się przełączy i wtedy nie będzie widać, nawet nie zauważymy, kiedy przełączy się na sieć i w razie gdyby zabrakło nam sieci, gdyby była awaria, no to my nie zauważymy nawet, że coś takiego się stało. No i zobaczcie, tutaj widać, że pobór na wyjściu zerowym jest 0 watów, tak? No bo jest 0 watów, no bo nic nie pobiera, natomiast ten nasz srebrny przyjaciel Chińczyk cały czas tych 60, prawie 7 watów sobie bierze. Także, tak jak mówię, no to jest bardzo, bardzo fajna funkcja tutaj, jeżeli chodzi o Victrona i jeżeli chodzi... To jest ważne, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają małe magazyny. Bo mały magazyn musi być dobrany prawidłowo. Jeżeli nie jest dobrany prawidłowo, no to my możemy sobie zrobić krzywdę. Możemy zrobić krzywdę dla magazynu, ponieważ on będzie pracował za ciężko i jego żywotność się skróci. Także no tak to wygląda w tej chwili. Na dzisiaj to będzie wszystko, ponieważ no to już jest dosyć długi odcinek i ja będę musiał mocno pociąć go. Następnym razem to, co spróbujemy zrobić, to spróbujemy podłączyć tego kolegę, zrobimy AC coupling, czyli podłączymy ten inwerter do tego inwertera tak, żeby one pracowały razem. Ja nie do końca wiem jeszcze, bo nie miałem czasu, on dopiero został wypakowany, wyjęty z paczki. Nie do końca wiem, czy on jest w stanie słuchać częstotliwości, bo ten inwerter będzie inwerterem głównym, tak? A ten będzie podłączony, AC coupled będzie z tym, tak? Będzie podłączony na wyjście tego inwertera, czyli na to wyjście, które tutaj w tej chwili jeszcze nie jest podłączone. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma instalację fotowoltaiczną i chciałby sobie dołożyć parę paneli, 3-4 panele dodatkowo, ale nie jest w stanie podłączyć tego po stronie DC, po stronie prądu stałego, ponieważ na przykład, nie wiem, inne napięcie, falownik jest na inne napięcie DC, tak? Albo będzie miał nawet tam sobie magazyn, tylko że będzie to magazyn albo 12V, albo 24V. I teraz, żeby te dwa systemy, jeden 48V, jeden 24V razem pracowały, no to my możemy sobie zrobić AC couple, tak? Czyli połączyć wyjście z tego inwertera, czy w naszym przypadku to będzie wyjście z tego inwertera, tak? Czyli ta strona tutaj load, da wyjście z tego inwertera. Ale dla tego inwertera musimy powiedzieć, że słuchaj, ty będziesz miał podłączone na twoje wyjście innego kolegę, który będzie ci dodawał trochę energii, żeby to miało ręce i nogi. I teraz ten będzie pilnował sobie swojego magazynu, swojej baterii. Jeżeli poziom naładowania będzie podchodził tam do maksa, do 100%, to on zwiększy częstotliwość i przez zwiększenie częstotliwości powie temu koledze: słuchaj, ja nie potrzebuję tyle energii, zacznij ograniczać pracę swoją, ponieważ ja
już mam tego za dużo. Także o tym będziemy sobie opowiadali następnym razem i postaramy się to tutaj podłączyć i podłączyć jakieś obciążenia również do tego, żeby zobaczyć, jak to się zachowuje już w takich warunkach prawie że produkcyjnych, bo to jest bardzo ciekawe. No i być może komuś się przyda. Dobra, słuchajcie, tak jak mówię, na dzisiaj to już tyle. Ciemno i późno. U mnie tutaj już nic na dworze nie widać. Nie chcę już dzisiaj tutaj nic grzebać, bo już dzisiaj napsułem wystarczająco dużo. Już nic więcej nie psuję dzisiaj. Ten kolega pracował sobie może za 2 godziny, no i poszedł na emeryturę. Przez głupotę, mówię, głupi ludzie nie powinni dotykać się do drogich urządzeń. No a ten, tak jak tutaj widać, sobie pomalutku pracuje i pobiera nam prąd i on myśli nawet, cały czas myśli, że ma akumulator podpięty. Zobaczcie, on myśli, że jest podpięty, a tutaj tymczasem kabelek sobie wisi, nic nie jest podpięte. A on usilnie twierdzi, że tutaj ładuje nam akumulator. No, można i tak. Zobaczcie, co się stanie, jeżeli ja wyłączę akumulator teraz dla tego falownika. Pamiętajmy, że sieć jest odpięta. Nie mamy w ogóle sieci, tak? Inwerter pracuje na bardzo małych prądach, bo nie ma odbiorów, nie ma ten. I teraz patrzcie, co się dzieje. Uwaga. Wyłączone. Niska bateria od razu. Z sieci zaczynamy brać 1,8 W. 1,8 W zamiast 66. Tak? No, bez komentarza. Bez komentarza. Dzięki wielkie za oglądanie. Bardzo dziękuję za kawę jeszcze raz dla pana Darka K. I jakby ktoś miał ochotę postawić mi kawę, to również bardzo dziękuję z góry. Następnym razem, tak jak mówiłem, postaramy się połączyć te 2 inwertery, zrobić coś, co się nazywa AC coupling i zobaczymy, jak one będą sobie działały. W planach mam jeszcze test palności paneli, czyli spróbujemy zapalić panele, bo mówi się, że panele płoną, więc czy to konar? Nie, panele. Spróbujemy zapalić panele fotowoltaiczne i zobaczymy, czy trzeba się tego bać, czy nie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem.